Za mną jest jezioro w Jaraczewie, zbiornik w Jaraczewie. Tutaj jutro i pojutrze odbędą się zawody Grand Prix Polski roku 2025, a dzisiaj jest piątek, trening oficjalny, już był sygnał, już się trening rozpoczął, już zawodnicy zaczęli nęcić, ale ja w swoim tempie się szykuję, więc montuję kamerę i zapraszam Was na film. Dzisiaj pogoda jest ponura, dzisiaj jest 16 maja, a jest zimno, wietrznie. Ten trening już trwa jakieś 5 minut. Ja niestety troszkę się spóźniłem, żeby rozpocząć o czasie, więc zanęcę sobie łowisko, 2 miejsca, 32 i 20 metrów. Ten dalszy dystans to wybrałem dlatego, że tam chciałem na 30 metrze łowić, ale jest dosyć brudne dno, więc sobie pomyślałem, że przesunę się kawałeczek dalej. Szukałem troszkę bliżej, troszkę dalej, no i tam troszkę dalej znalazłem, wydaje mi się, takie miejsce, gdzie to dno jest czystsze. I zobaczymy, czy to będzie miejsce, w którym będą chciały się zakręcić ryby. Dla tych, co nie znają łowiska w Jaraczewie, to powiem, że to jest zbiornik, w którym dominują karasie. Tych karasi jest tu naprawdę dużo. Tak jak odbywają się już to są 4. zawody w sumie, bo były 3, to jest 3. impreza Grand Prix i były też w zeszłym roku Mistrzostwa Polski. No to niejednokrotnie, żeby liczyć się w sektorze, to trzeba było złowić około 30 kg. Także można sobie wyobrazić, ile tych ryb trzeba złowić. Liczy się szybkość, sprawność, dobór odpowiedniej zanęty, przynęt, reakcja na to, co się dzieje w łowisku. No oczywiście losowanie też ma znaczenie, bo są strefy lepsze i gorsze. No ale tutaj podczas treningów trzeba sobie wypracować dobrą metodę podawania zanęty, przynęt. Hol też jest bardzo ważny, żeby nie przeciągać tego holu w nieskończoność. No i też bardzo istotne jest selekcjonowanie większych ryb, żeby średnia nam wyszła o te kilkadziesiąt gramów większa niż u sąsiadów. Nieraz się to udaje, nieraz nie. Wczoraj był trening. Ja na tym treningu złowiłem 62 ryby ze średnią około 450 gramów. To myślę, że to nie była zła średnia. Więc takie rybki jakby mi brały, to nie byłoby źle. W poprzednich latach te średnie bywały niższe, no ale też zdaję sobie sprawę, że te karasie z roku na rok robią się większe, bo rosną. Zawsze na łowisku w Jaraczewie rozkładam 2 siatki. Chodzi o to, żeby nie przetrzymywać zbyt wielu ryb w jednej siatce. Poza tym tutaj jak sędziowie ważą ryby, to przeważnie jest podać 1 siatkę do ważenia, odłożyć ryby do kotła z wodą i zważyć 2. siatkę, niż przesypywać ryby z 1 siatki. Tutaj sędziowie krzyczą, ma za dużo, trzeba odjąć i tak się przerzuca te ryby w prawo i w lewo, więc wolę w ten sposób to zrobić. Poza tym no, mam 2 siatki, te ryby mają więcej miejsca do pływania. Mają większą swobodę. Jakoś łatwiej według mnie się też to ważenie wtedy szybciej, łatwiej i bardziej przyjaźnie dla ryb odbywa. Dlatego 2 siatki. Bardzo ważne też według mnie jest ustawienie tych 2 siatek. Montuję siatki na specjalnej listwie właśnie do montażu siatek. 1 rzucam na prawą stronę, 2 na lewą. Możliwie jak najszerzej, żeby miał tu przed sobą wolne pole do podbierania ryb. Według mnie to jest też bardzo ważne, żeby gdzieś tam ryba, walczący karaś, gdzieś tam się haczykiem nie zaplątał w siatkę. Poza tym tutaj na Jaraczewie też, no to akurat mam dosyć głębokie miejsce i tutaj jak widać tych obręczy siatki, jak widać, nie widać. One są schowane pod wodą, ale trafiają się miejsca, gdzie no,
górna część obręczy jest widoczna i jak powieje, no to wytwarza się jakiś tam prąd no i ta siatka bywa znoszona. I dlatego, żeby siatki mi nie znosiło, dodatkowo do siatki mam przymocowany na takim półmetrowym odcinku mocnej linki półkilogramowy obciążnik, karpiowy ciężarek. To mi jeden z wędkarzy podpowiedział i właśnie dzięki temu ta siatka jest no, bardzo stabilna. Ona nie jest przesuwana przez prąd. To musiałby naprawdę być wielki wiatr, wielki prąd, żeby tą siatkę zaczęło mi przesuwać. No to jest taki średni karась tutaj z Jaraczewa. Myślę, że jakby takie brały, to już średnia będzie naprawdę solidna. Wspomniałem też o ustawieniu siatki. Mam te siatki tak ustawione, żeby no, mieć dobry do nich dostęp, żeby wygodnie te ryby wypuszczać. Oprócz tego mam też tutaj, powiedzmy przy tej swojej bazie dowodzenia, 2 liczniki i stoper. Każdy licznik dotyczy jednej siatki i rejestruje sobie, ile ryb znajduje się w danej siatce. Dzięki temu jestem w stanie mniej więcej ocenić, tak żeby tych ryb było porówno, żeby nie było tak, że w jedną siatkę napcham 3/4 ryb, w drugą trafi tylko 1/4, tylko staram się te ryby, nie wiem, albo na przemian, albo no jak się uda, tak, żeby dzięki temu licznikowi no, kontroluję sobie, ile tych rybek w danej siatce jest. Przeważnie jest tak, że wrzucam do jednej, później wrzucam do drugiej, później znowu do tej jednej, a w końcówce to już raz tu, tak żeby mniej więcej było porówno. Przeważnie tutaj karasi jest na tyle dużo, że zmartwieniem nie jest to, żeby tak jakby one przypłynęły w łowisko. Raczej większym problemem są jakieś tam ocierki, fałszywe brania, takie niepewne brania, więc no, trzeba doprowadzić do tego, żeby to łowienie było takie bardzo, no, tak jak każde szybkościowe łowienie, żeby ono było regularne. Żeby no, wpaść w jakiś taki rytm napełniania koszyczka, zarzucenia, przygotowania wędziska, obserwacji, zacięcia, wyholowania pewnego ryby, podebrania, odhaczenia, wpuszczenia do siatki, zaznaczenia na liczniku tej liczby i od początku. Cały czas ten sam proces, żeby to było takie regularne. Myślę, że wtedy to łowienie nasze będzie no, bardzo skuteczne. Oczywiście trzeba uniknąć po drodze wszelkich jakichś niedogodności, czyli żeby nie było tak, że albo ograniczyć je do minimum, żeby nie było tak, że zacinamy, nie można zaciąć ryby, albo zacinamy i ta ryba gdzieś po drodze spada. Trzeba dobrać taki hak, żeby no, te ryby nie spadały, żeby skuteczność zacięć i wyholowanych ryb była duża. Trzeba też tak zestroić sobie sprzęt, żeby ten hol był w miarę pewny, bezpieczny i żeby no, w miarę szybko tą rybę podebrać. Następna sprawa, na którą ja zwracam uwagę, no to całe ustawienie mojego stanowiska. Podbierak mam tu koło siebie, więc jak podbieram rybę, tylko wysuwam podbierak, cofam. Nie odkładam podbieraka na bok, no bo to zajmuje niestety czas. Żeby tak podbierak ustawić, mam za sobą umieszczone rolki. Dzięki temu wiem za każdym razem, że jak podbiorę rybę, odłożę tam podbierak, no to on mi tutaj nie będzie tak balansował, tylko się oprze na rolkach. To są takie niuanse, no, które no, nie są decydujące o tym, czy ktoś wygra zawody, czy nie, natomiast no, mają duże znaczenie, jeśli chodzi o to, co mówię, żeby właśnie łowić tak regularnie, bez przeszkód. To wszystko jest, te nasze ustawienie stanowiska też nam może w tym pomóc. Kolejna kwestia, na którą też zwracam uwagę, to jest siatka podbieraka. Zależy mi, żeby była lekka, żeby było można je w wodzie bardzo łatwo nią manewrować, ale też, żeby no, ta siatka w tej obręczy była taka, żeby karasie się o nią nie zaczepiały. Karasie mają
płetwy, pierwsze promienie płetwy grzbietowe i chyba piersiowe też, z takimi zadziorkami, z taką tareczką. Jeżeli ta płetwa jest troszkę zniszczona, no to one bardzo często tą tarką zaczepiają się o siatkę. Siatki żyłkowe, ci co jeszcze nie próbowali, absolutnie odradzam, bo trochę zdrowia Wam to zabierze, jak będziecie podbierać karpie czy karasie takim podbierakiem, albo jakieś ogumowane siatki, albo podbieraki z drobną siatką, ale też trzeba zwracać uwagę znowu na to, żeby też była tak na tyle dobra siatka, żeby haczyk z zadziorem się w niej też gdzieś nie zaczepiał. Oczywiście jak łowimy na metodę, no to nie ma znaczenia, bo najczęściej stosuje się haczyki bezzadziorowe. Haczyk bezzadziorowy wchodzi i wychodzi równie łatwo, więc z tym się nie należy przejmować. Natomiast haczyk zadziorowy, no to wtedy jest problem, jeżeli no wepnie się w podbierak i później jest problem, żeby ten odhaczyć. Pogoda nie jest sprzyjająca, natomiast tak jak mówię, no ja chyba nie mogę narzekać do końca na pogodę, bo jak sobie pomyślę, że miałbym wiatr w twarz, taki silny wiatr w twarz po skosie jeszcze, no to by było źle, a tutaj widać gdzieś jestem troszkę osłonięty tymi trzcinami, trochę drzewek jest za mną, myślę, że samochód tam z tyłu też zaparkowany, troszeczkę ten wiatr hamuje i tak naprawdę to siedzę tutaj, gdzie siedzę, to bardzo tego wiatru nie odczuwam. Też koszyczka bardzo też w powietrzu nie skręca, no bo ten wiatr jest taki właśnie od strony pleców, więc też popycha koszyczek. Ładnie się prostuje przypon, no to jest wygodne, dzięki temu zestaw się nie plącze. Chociaż tu się używa dosyć dużych przynęt, więc ta przynęta no ma też pewną masę, żeby od tego koszyczka odskoczyć. To nie jest jedna ochotka, która na malutkim, lekkim haczyku, która tylko czeka, żeby gdzieś tam się za żyłkę zaczepić, czy za koszyczek. Jednak kawałek dendrobeny, czy 3 białe robaki, czy nie wiem, kilka pinek, no to jest taka przynęta, która bardzo ładnie się prostuje która bardzo ładnie prostuje przypon, no tak, dzięki temu nie ma splątań. No to łowienie takie na razie jest, powiedziałbym, słabe. W pierwszym rzucie złowiłem karasia, ale jak już nie było wyraźnego brania. Teraz trochę tak stoję jak wazonik. Miałem, wydaje mi się, jakieś obcierki, ale coś ryby nie są zainteresowane moją przynętą. Jeszcze chyba musi się tam większa konkurencja wytworzyć, chociaż jak są obcierki, no to już jakaś konkurencja jest. O właśnie. To będzie ładna ryba. Kamerę na razie tak ustawiłem z tyłu, żebyście troszkę widzieli tutaj łowisko. Jestem sam, no nie mam jak to tutaj nagrywać, niestety. Ale dzięki temu no ogólnie będziecie mieli takie spojrzenie na to łowienie, na stanowisko, na łowisko. Później jak mi bateria się wyczerpie, będę musiał wstać, no to wtedy kamerę gdzieś tutaj bliżej umieszczę. Uciekałem od tego brudnego dna, ale widzę, że niestety coś tam na haczyku, jakiś brudek był. Jak widzicie, pogoda się robi coraz gorsza, czy zrobiła się już coraz gorsza. Przewróciło mi kamerę. Jak dzięcioł zasunęła w podbierak. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy i ten podbierak będzie żył dalej. Jest karać. Minęło ponad 2 godziny zawodów. Przez te 2 godziny złowiłem 9 rybek tylko. To łowienie było takie, powiedziałbym, bardzo słabe, ale jak tutaj porozmawiałem z kolegami, no to bo zszedłem ze stanowiska też zobaczyć, co się dzieje, no to wiele osób narzekało na to. No ale teraz wróciłem i teraz coś się dzieje. Chyba ze 3 czy 4 z rzędu karasie złowiłem. Więc mam nadzieję, i to takie porządne, ładne karasie.
Mam nadzieję, że teraz będą brały regularnie. Ryby mam z tej dalszej odległości. Próbowałem też łowić bliżej, ale tutaj bliżej na tym 20 metrze złowiłem karasia, ale później się nic nie działo, więc wróciłem do tej dalszej odległości, ale będę musiał jeszcze sprawdzić ten dystans właśnie bliższy. Teraz muszę przyznać, to taki moment był te 3-4 karasie, o których wspomniałem, to może nie były brania pewne takie, że zabierało wędkę, natomiast no były brania sygnalizowane, ryby były dobrze zacięte, pewnie zacięte. Wygodnie się je dobrze holowało. Ciekawe, czy to się utrzyma. No na pewno pogoda nie służy żerowaniu karasi. Bardzo zimno w nocy, w dzień też zimno. Duży wiatr. O, jest następny. To jest taki dobry moment. Zarzucam minutę, czekam na branie, jest branie. Pewnie zacięta ryba, w miarę szybki hol. Więc myślę, że jakby 3 takie godziny podczas zawodów trafić takie naprawdę z takimi braniami. Są już ładne ryby. To są już ryby, myślę, no takie delikatnie zawyżające średnią. Średnią, o której tam wspomniałem, 450 gramów. Myślę, że ta ryba ma więcej jak pół kilo. Więc to są świetne ryby do łowienia. Może pokażę, jakimi koszyczkami łowię. Zarzuciłem zestaw, może zdążę. Zwykły cage. Teraz właśnie takim koszyczkiem łowię. 3-klatkowy, ale też używam 4. Ten 4 jest 20-gramowy. A ten mały akurat tam daleko, to jest akurat 15, ale ja tam dalej łowię przez to, że jest wiatr 25. Jeden taki i tutaj cage drugi, troszkę większy. No to co wspomniałem, no to minuta 3 sekundy, więc cały czas to jest, oj, to jakaś taka ryba, nie wiem, czy się zawinęła, czy podpiąłem, ale mocniej walczy. Chyba, że to jakiś karp będzie, bo też tutaj słyszałem o karpiach, ale myślę, że karp to wypięła się, więc chyba była podpięta. No to takie coś to nie jest nic dobrego, bo to co powiedziałem, to wybija z rytmu. Znowu po minucie branie. Także to jest teraz fajne, takie poukładane łowienie. Ryby są duże. Właśnie do tego chciałbym dążyć na zawodach, żeby jak najdłużej taki okres trwał podczas zawodów i wynik będzie świetny. Wiem, że ciężko by było tak łowić przez okrągłe, powiedzmy 5 godzin, bo to wynik by był kosmiczny. Ale co najmniej 3 godziny takiego dobrego łowienia, plus jeszcze coś w tych 2 pozostałych. Przy takich rybach to jest ponad 30 kg, myślę. Kilka słów o sprzęcie, który przygotowałem na ten dalszy dystans, czyli na te 30 metrów z groszem. Mam wędziska Supera X 11 stóp do 45 gramów. Szczytówka półuncjowa od Ascension, bardzo czuła, według mnie to jest bardzo ważne. I 2 takie kije mam przygotowane na ten dalszy dystans, natomiast na wszystko poniżej, nie wiem, 20 metra, 25 metra, no to tutaj na tym łowisku wykorzystuję 10-stopowe Super X. Też z delikatnymi szczytówkami. Chodzi o to, że krótszym kijem wygodniej się podbiera rybę, bliżej ją mogę sobie podprowadzić pod podbierak. Dlatego im bliżej, tym krótszą wędkę stosuję. Kołowrotki Extremity
SD w tych dłuższych wędkach, w tych krótszych mam po prostu Extremity, poprzednie modele, plecionka 10, kilka metrów strzałówki, 7-8 metrów strzałówki, zakończonej skrętką, na końcu skrętki łącznik szybkiej wymiany. I tyle, prosty zestaw. Federlink 2,5 cm, króciutki. Chyba tyle, jeśli chodzi o mój zestaw. Ależ one walczą. Tam jak po zacięciu to chodzi ten karaś. Jeszcze te wędziska Supera X mają takie fajne ugięcie, więc jeszcze mam dodatkowo frajdę z tego łowienia. Staram się w miarę szybko je tu holować, ale dzisiaj to chyba się bardzo nie trzeba spieszyć, bo z tego co widzę to aż tak dużo ryb nie ma, więc myślę, że teraz ja mam naprawdę świetny moment. Prawie z każdego zarzutu szybko wracam z rybą. Taki cały cykl, czyli od momentu jednego zarzucenia do kolejnego zarzucenia. Jak wracam z rybą, no to niecałe 3 minuty, 3 minuty, 3:10. Więc jak średnia myślę, że z tych zarzutów to właśnie około 3 minut, co by oznaczało przy takim idealnym łowieniu nawet 20 ryb na godzinę. No to naprawdę to jest dużo tutaj przy tych karasiach. Jak karasie mają ten, liczmy na 400 gramów średnia, to jest tu niska teraz średnia, z tego co się orientuję. No to jest 8 kg na godzinę takich ryb. To co mówię, 3 godziny, 24 kg plus do tego te 2 godziny takie, gdzie jeszcze coś tam się dołowi, no to można naprawdę super wynik wykręcić. Oczywiście ja powiedziałem zaniżoną jeszcze średnią tej ryby, bo jakby się okazało, że średnia jest nie 400, 450 czy jeszcze więcej, no to wtedy można sobie wyobrazić, jak rośnie waga przy, nie wiem, 70 rybach. Cześć, przede mną sobotnia tura. Cześć, nie wiem dlaczego mówię cześć, dla mnie jest nowy dzień, a wy od ostatniej chwili, jak się skończyło nagranie z piątku, to minęło pewnie parę sekund. Ale lepiej 2 razy niż pominąć ten element. Sobotnia tura przede mną, stanowisko 53, jak się okazuje, to jest dokładnie stanowisko to, co wczoraj miałem na treningu. Wczoraj to było 52, a jedno jest przesunięte, więc dokładnie stoję na tym samym stanowisku. No zobaczę, co będzie. Ustawiam kamerę, bo zaraz będzie sygnał na nęcenie, więc już mam naprawdę mało czasu. Bardzo trudne łowienie w tej pierwszej turze jest. Minęły ponad 2 godziny. Ja w siatce mam 19 karasi. I z tego, co się orientuję, jak tutaj ktoś za plecami chodził, no to myślę, że jestem w tej lepszej połówce, tak mi się wydaje. Więc to nie jest złe łowienie. Może nie najlepsze, ale nie jest złe. Rano ulewa, tak nie wiem, po 40 minutach łowienia
Kurczę, nawet przed rozpoczęciem zawodu ona nawet chyba tak zależała i wyszło słoneczko, te szare chmury gdzieś tam odpłynęły i pogoda się zrobiła lepsza. Zerwał się wiatr, co prawda, no ale lepszy chyba ten wiatr jak ta ulewa. Ale jest też bardzo zimno, zresztą widzicie, jestem w zimowej kurtce. W ostatniej chwili ją zabrałem i bardzo się cieszę, że to zrobiłem, bo jest bardzo zimno. Mam jeszcze zimową czapkę, ale na chwilę jakoś kaptur zdejmowałem i odłożyłem ją na bok i porwał ją wiatr i wpadła do wody, więc muszę trochę poczekać, aż wyschnie. Był karaś, niestety się wypiął. Tak się zdarza, no niestety. Chwilę będę czekał na branie, więc może opowiem, co się wczoraj działo na tym treningu. Też szału nie było. Wczoraj na treningu złowiłem 35 ryb. Z tego, co gdzieś od kogoś słyszałem, to w tym sektorze, co byłem, to około 50 to był najlepszy wynik. To 35 to też nie był zły. Wiadomo, trening to trening, no bo ludzie nie siedzą 5 godzin na miejscu, nie skupiają się tak na łowieniu jak na zawodach. Także wydaje mi się, że dzisiaj będzie trzeba z 60 tych ryb złowić, żeby tutaj być bardzo wysoko. Tak mi się wydaje. Na razie to ciężko wygląda, tak jak mówiłem, ponad 2 godziny. I 20 ryb. Musiałoby się trochę nakręcić, więcej tych brań musiałoby być, żeby rzeczywiście można było taki wynik osiągnąć. Jeszcze jedna rzecz mnie dzisiaj martwi, tak. Na pierwszym treningu miałem średnią 450 gramów. Na drugim treningu nie ważyłem ryb, ale też miałem ładne ryby, grube ryby miałem. Natomiast dzisiaj no te karasie nie są takie grube, więc kurczę, jeszcze tutaj nie dość, że nie mało jest brań, to jeszcze średnia tych ryb nie jest powalająca na kolana. No trudne te ryby są, mówię, 34 metry od brzegu. Podobnie jak wczoraj też chyba była podhaczona ryba niestety. Ale mam nadzieję, że wypłynęła z łowiska, bo tutaj pod takim podhaczeniu to często te ryby odpływają. 2 godziny do końca zawodów już zostały. Ja mam w siatce 27 ryb. Teraz holuję kolejną. Kurczę, jakby taki run był jak teraz parę ryb miałem z rzędu, no to chyba do tych 50 paru mógłbym dociągnąć. Niestety średnia karasi jest chyba poniżej tej treningowej. Brania tych karasi są tak delikatne. Cieszę się, że sobie założyłem szczytówki półuncjowe tutaj do wędzisk, bo ze sztywniejszą szczytówką to ciężko było branie ocenić. No są niektóre takie brania, że mocniej wygina, ale no, część jest takich brań, że ta szczytóweczka tak tylko chodzi, a ryba ma przynętę w pysku, więc ja nie wiem, jak one to robią i jak to biorą. Tak jak wspomniałem, to jest dobry moment. Kilka ryb z rzędu. Teraz branie jeszcze minuta po zarzuceniu nie minęła i było branie, więc to jest w ogóle najszybsze chyba branie, jakie dzisiaj miałem. Chociaż nie, jedno chyba po zarzuceniu miałem od razu, ale to nie wiem, co to było. Aby tak do końca dociągnąć, to naprawdę można będzie zbudować dobry wynik. Przez to, że tych ryb jest mało, to też szanuję każdą rybkę, na chama ich nie holuję, żeby nie tracić podczas holu niepotrzebnie. I tak się zdarzają straty niestety, co przy tej ilości ryb jest bardzo frustrujące. Każde branie wypracowane, wyczekane, jeszcze do tego ryba spada.
No ten jest ładny, no ten jest powyżej średniej grubo. Więc jakby takie brały, to było super. Zobaczcie, taka ryba. Ta minuta 5, poprzednia ryba 58 sekund, jeszcze wcześniejsza minuta 9, więc to jest naprawdę świetny okres teraz. Kurczę, żeby to tak się utrzymało, to by był super. Na pewno to jest najlepszy okres, jaki dzisiaj miałem. Ta rybka nie jest tak duża jak poprzednia, ale to też jest dobra ryba. Takie ryby jakby brały wszystkie, to by był naprawdę super wynik. Minęły 3 godziny, mam 30 ryb w siatce, więc średnio 10 na godzinę wychodzi. Z czego, tak jak mówię, no ta końcówka to jest po prostu, znaczy końcówka tej 3 godziny to jest rewelacja. Zostały jeszcze 2. No, będę pracował, żeby to utrzymać. Kolejny przyzwoity. Taki misiu ładny. Może nie taki jak ten, co wam pokazałem, ale ładna ryba. Kija mi chciało zabrać, ale mam rybę, całe szczęście. Tak gwałtownie wzięła, ale chyba mniejsza jest od tych poprzednich, bo tak gładko daje się tutaj holować. Powoli muszę myśleć o dorobieniu zanęty, bo tak mam bazową zanętę i sobie dorabiam odpowiednią konsystencję. Widzę, że już mi się powoli kończy, więc muszę chyba to zrobić. Mam prawie minuta, muszę się spieszyć, bo zaraz mi kija będzie zabierało, mam nadzieję. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to tak będzie. Dobra, odłożę tą zanętę, umyję rękę. No, nie doczekałem się brania. Co mnie trochę cieszy, że mogłem spokojnie zanętę zrobić, ale mnie trochę martwi, że nie ma tego brania. 32. No, chyba mam podczepioną rybę, bo dziwnie idzie. Nawet bym powiedział, no chyba, że to jest karp. Ale karp, myślę, by mocniej odjeżdżał. Ta jest podczepiona ryba. Łowię stosunkowo dużym koszykiem, tak mi się wydaje. Tutaj przeważnie łowiło się mniejszym. Ten wydaje się dosyć duży, ale jak go wziąłem, to się zrobiło lepsze łowienie. Patrzyłem na radar pogodowy, miało nie padać, więc wszystko porozkładałem, żeby wyschło. Teraz zaczęło lać, więc raczej
wyschło i znowu będzie za chwilę mokre. Niestety kurtkę przeciwdeszczową też tak wyniosłem, tam sobie rozłożyłem. Chyba będę musiał wstać po nią. Z ryby biorą i szkoda mi wstawać, żeby nie stracić chociaż tej jednej rybki. Tym bardziej, że karasie są ładne. Ojejku, ale będę musiał wstać niestety. Ale grzeje. Ojejku, jakie szkwały tutaj lecą. Ej, jak od razu zimno mi się zrobiło. Co za pogoda. No i co by te karasie brały? Będzie git. Dobrze tą zanętę sobie dorobiłem, bo nie miałem przestoju, tylko już jestem gotowy do dalszego łowienia. Dobrze, że deszcz karasiom nie przeszkadza, niech one tam sobie biorą. Ja już wytrzymam, kurczę, trudno, zmoknę. Mokre rzeczy do auta wrzucę, ale niech dziobią. Czego nie widzę, chyba będzie ładny. No nie, wcale jakiś taki największy nie jest, ale charakter ma wojowniczy po prostu. Zakończyła się pierwsza tura, miałem ponad 21 kg 200 gramów. Chyba niezły wynik, tak liczyłem, że jakbym do 20 dociągnął, to było dobrze. Chociaż jak sobie pomyślę, że do zwycięzcy zabrakło mi 1200 gramów, czyli 3 ryby albo 2 duże, to trochę słabo. Jedną niestety równo z sygnałem ciągnąłem, ale myślę, że z 5 sekund mi zabrakło, żeby ją podebrać, może nawet krócej. Trochę ryb zostawionych, jakiś tam przestój. 46 ryb miałem, więc myślę, że średnio miałem niezłą. No nic, no muszę jeszcze w domu jakoś tam zebrać myśli. Z Krzyśkiem musimy sobie przegadać, co tutaj było. Na pewno dzisiaj 3 białe robaki, dla mnie to była najlepsza przynęta. Zobaczymy, co tam Krzychu wymyśli. Idziemy na obiadek, chillować bombę i powiem do zobaczenia jutro, tak naprawdę do zobaczenia za chwilę. Jestem już na stanowisku przed drugą turą niedzielną. Kilka słów o poprzednim dniu i może też dzisiaj powiem, gdzie jestem. Wczoraj w sektorze zająłem 3. miejsce z wagą 21 245, chyba coś takiego. Nie wiem ile. Z 300-400 gramów przegrałem 2. miejsce i około 1200 pierwsze, więc 3 karasie więcej i by była pełnia szczęścia. 46 ryb w siatce, dobra średnia, więc ta końcówka, gdzie miałem grube ryby, to myślę, że podgoniłem. Niestety miałem jakieś tam przystoje w czasie łowienia i to zadecydowało o tym, że no byłem 3, a nie wygrałem tego sektora, no bo mam takie wrażenie, że to było do zrobienia, gdybym gdzieś tam nie popełnił błędów. Ale tutaj wszyscy popełniają błędy, więc i tak się cieszę z tego wyniku bardzo, bo mogło być o wiele gorzej. Także tak wygląda wczorajszy dzień. Pogoda już później się zrobiła troszkę lepsza. Do wieczora chyba nie padało, nawet troszkę udało mi się podsuszyć rzeczy. No ale dzisiaj od rana, od samego momentu jak wyszedłem z hotelu, był deszcz. Mały, średni, duży, różny, ale cały czas gnoiło. Dopiero tak naprawdę, nie wiem, z 15 minut temu troszkę się to niebo przerzedziło i nie pada, więc pootwierałem torby. Mam nadzieję, że troszkę je tutaj uda mi się podsuszyć, chociaż jak patrzyłem na radar pogodowy, no to dobrze to nie wygląda, bo co chwila tu mają przechodzić jakieś ulewy. Ale zobaczymy, co będzie. Ustawię kamerę na statywie, 1 bateria, więc ile mi wystarczy, tyle nagram. Jestem dzisiaj w sektorze B. Sektor B to jest tutaj na tym łowisku bardzo specyficzny sektor.
bo można wyróżnić tak naprawdę chyba ze 3 strefy na pewno. I to takie strefy, można powiedzieć, z otworkami, bo jest część, tutaj w ogóle są numery od chyba 24 do 47, jakoś tak, czy do 46. Więc powiedzmy jedynka w sektorze B to jest 24, będę tymi numerami operował. Więc od 24 chyba 12 stanowisk idzie ciągiem. Później jest zatoka, ta zatoka jest ominięta i są następne chyba 2 stanowiska, czy 3. I później jest jeszcze taki łuk, też jest troszkę przerwy i później jest znowu reszta, więc można powiedzieć, że to jest sektor z 6 otworkami. Wydaje się bardzo nierówny. Tak jak patrzyłem na wyniki, to akurat Krzysiek wylosował taką strefę, że tam on i jego 3 kolegów dookoła zajęło chyba 4 ostatnie miejsca zajęli. Więc wydaje się, że to była słaba strefa, wyraźnie słaba. Natomiast i to było około 39 stanowiska. Ja wylosowałem 44. Myślę, że już wylosowałem w tej dobrej strefie. Bardzo się cieszę z tego losowania. A co będzie, to jak to się mówi, czas pokaże. Ten sektor wczoraj wygrał Marcin Kurzepa z najwyższą wagą w ogóle zawodów. Pierwszego dnia miał ponad 26 kg i on siedział jedno stanowisko za mną na 43. Tutaj na 44 siedział Marcin Kostera, był 5. Też świetny wynik, więc no mam takie poczucie, że jestem w dobrej strefie. A czy to dzisiaj się sprawdzi i czy będę na tyle dobry, że no będę potrafił tutaj się do tych ryb dopasować, no to się okaże. Mam nadzieję, że tak, że nie przynudzam i zapraszam Was na drugą turę Grand Prix Polski w Jaraczewie. Minęła trochę ponad 1 godzina. W tej pierwszej godzinie złowiłem 7 ryb. Teraz już na początku drugiej złowiłem 2. Nie mogę wpasować, muszę przyznać, w te ryby. Mam wrażenie, że one tam są, ale jakoś tak nie potrafię regularnie ich łowić. Nie miałem takiego. Może teraz, no tak jak mówię, zaczęła się ta 2 godzina i 2 z rzędu, teraz 3 branie. Więc może coś się ruszy. Karasie ogólnie są ładne, fajna średnia jak na razie. Wczoraj zacząłem od małych, a teraz już mam takie, jak powinny być. Trzeba pracować na, myślę, 60 ryb, tak celuję, żeby w tej turze złowić. Świetna średnia by wyszła, ale... Co to, spadła ryba? Ojejku, nie, ona chyba płynie do mnie cały czas. Ale mnie zmylił. Powiedziałem, że ładna średnia, a teraz mówiłem najmniejszego ze wszystkich. Myślę, że te moje 9 ryb, czy 10 teraz mam, to nie jest tu jakiś szał, bo tak jak słyszałem, ktoś rozmawiał, to jak ja miałem chyba 5, to już ktoś miał 7. No są, można powiedzieć, tylko 2 karasie, albo to jest ktoś miał 50% więcej ode mnie. Nic, ale cały czas czekam na takie poukładane łowienie, bez takiego szarpania. Zdaję sobie sprawę, że tutaj przy tych warunkach 3 dobre godziny można naprawdę świetny wynik wykręcić. Krótki raport po 2 godzinie. W tej 2 godzinie złowiłem więcej ryb. Już mam 22, tak minęło 10 minut 3 godziny już się zaczęło. 22 ryby w siatce, więc myślę, że w tamtym miałem 7, to jakieś 13 karasi złowiłem w tej 2 godzinie, no co już nie jest źle. Jakby każda taka godzina była, to by było super, ale trzeba nadrobić to, co w tej pierwszej godzinie nie wyszło. Także cały czas nad tym pracuję, a te ryby nie są łatwe. Wydaje się, że jest ich dużo, ale dużo jest fałszywych brań. Więc tak naprawdę to z tym najbardziej walczę, żeby nie było tych fałszywych brań, żeby regularnie ryby holować. Ale niestety nie mam takich momentów, żebym, nie wiem,
5 czy 6 ryb tak powtarzalnie jedna za drugą złowił. Myślę, że ta liczba ryb tutaj, z tego co słyszałem, no to raczej w górnej połówce. Mój sąsiad, jak ja miałem 20, no to on miał 22. Teraz 2 dosyć szybko dołowiłem, ale nie wiem, czy on dołowił, czy nie. Więc no, jest kogo gonić. Nie wiem, jak w innej części sektora. Tak jak mówię, ten sektor B to jest taki poszatkowany. Za zatoką, trochę w zatoce. Tutaj znowu przerwa. Ja jestem na końcu znowu sektora, więc nie wiem, trzeba robić chyba swoje i liczyć na to, że wynik będzie dobry. Idzie piękna chmurka. Myślałem, że one pójdą w tamtą stronę, ale te chmury centralnie tu na nas idą. Zaraz się chyba zacznie. Ładne karasie są, tak jak Darek Forysiuk powiedział, baniaki. Także ja dzisiaj celuję, żeby te baniaki łowić jak najwięcej. I na razie no jest kilka baniaczków wpadło. Także ryby z dedykacją dla Darka. Baniaki. Zobaczcie, następny taki baniaczek. Pewnie zacięta ryba. Jaterek zaraz idzie. Także widzicie po kolorach. Może z tej strony nie widać, bo tu jasne niebo, ale tutaj po tej stronie to niebo jest strasznie złe. Piąte miejsce Mateusz Przebięda. Dariusz, brzuszek wciągamy, tak? Na prosto bierz to sobie. Pan bokiem, Darek. Czwarte miejsce Kamień Płocz. Trzecie miejsce Zbigniew Kępiński. Drugie miejsce Adam Niemiec. Brawo, Adam! Zwycięzcą drugiego Grand Prix federowego w Jaraczewie został Marcin Kurzeba. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz tutaj mistrzowi wręczy. Tak, zaczniemy może. Żeby wszyscy widzieli 2000 zł. 2000 zł. Adaś, z wielką przyjemnością 1500. Drugie miejsce 1500. Czekajcie, bo ja się muszę tu ogarnąć. Trzecie miejsce równy 1000. Dziękuję bardzo. Czwarte miejsce 800. Pracujesz, to będziesz miał dwójkę. Piąte miejsce 500 zł. I szóste miejsce 500 zł. Słuchajcie, no mamy sponsorów, jakby nie było. Kto w hotelu śpi do jutra, no to proszę bardzo. Ci dzielni panowie to są sponsorzy. Jak widzicie, ja trochę już jestem w innym stroju, w innym miejscu, bo jest kolejny dzień.
Zawody w Jaraczewie dobiegły końca. Może kilka słów o koszyczkach, bo nie wiem, czy o tym wspomniałem. Jeśli wspomniałem, to się powtórzę. Łowiłem, myślę, że 3 rodzajami koszyczków. Pierwszy koszyczek to i chyba najczęściej tym koszyczkiem łowiłem i najlepiej mi się nim łowiło, to był, nie wiem jak on się nazywa w Prestonie, ale to był taki ring, czyli koszyczek z siatki, na dole z pierścionkiem, z takim ringiem. Chyba to jest wielkość medium, 25 gramów. To był świetny koszyczek, ale też łowiłem open windowem, M-ką 30 oraz zwykłym cage'em też Prestona 3-klatkowym 15 i 25 gramowym. To też były fajne koszyczek, jak no, trzeba było troszkę mniej towaru podawać w łowisko. Haczyki N20, rozmiar 10 na przyponie 0,15. Ja nie, tam wielu wędkarzy uważa, że trzeba malutkimi haczykami łowić. Ja się z tym nie zgadzam. Ja łowiłem przez 2 dni dużym hakiem. Nie założyłem nawet przez moment mniejszego haczyka. Chodzi o to, żeby mniej tych ryb tracić, żeby mieć bardziej skuteczne zacięcie. Złowiłem 51 karasi. Niestety nie udało mi się złowić ich więcej. Miałem taki... Słaba w sumie ta 5. godzina była. Miałem jakiś tam przestój. Zanim się odnalazłem, to no troszkę czasu straciłem. Później już te ryby nie chciały pobierać mojej przynęty. Wcześniej dobrą przynętą były 3 białe robaki, 3, 4, nawet 5 ochotek. Dosyć duża przynęta, ale myślę, że dodatek tych ochotek był bardzo ważny, żeby te ryby brały. Tak jak wspominałem, miałem bardzo dużo ocierek. Z tego co wiem, to wielu wędkarzy, jak nie większość, się z tym borykała. No i kwestią było też dobre podanie tej przynęty, więc zauważyłem, że dodatek ochotki no, pobudza te ryby i zachęca do brania. W pierwszej turze łowiłem najwięcej na 3 białe robaki, więc dla mnie taką przynętą numer 1 to były białe robaki. Do koszyczka znowu dendrobeny i też były momenty, że dodawałem kastery i te kastery też troszkę te ryby pobudzały. Natomiast w końcówce zawodów spróbowałem gnojaka, no bo zawsze tutaj na Jaraczewie to te gnojaki dobrze działały, więc takie swoje kompościaczki zakładałem. One na treningu nie były dobre, nawet uważałem na treningu, że lepsze jest kawałek dendrobeny niż te gnojaczki. No ale w końcówce te gnojaki naprawdę paliły. To była świetna przynęta, żałowałem, że wcześniej na to nie spróbowałem łowić. No i dołowiłem kilka karasi właśnie na 2 gnojaczki. 51 ryb, 23 745 gramów. Zwycięstwo w sektorze, więc ta tura się dla mnie bardzo dobrze zakończyła. Łącznie zebrałem 4 punkty. Okazało się, że 4 punkty to tyle trzeba było mieć, żeby wygrać te zawody. Ale mnie ta sztuka się nie udała, bo Marcin Kurzepa miał wyższą wagę o 2 kg i to on został zwycięzcą tych zawodów. Ja zająłem 2. miejsce w generalce, 3. był Zbyszek Kępiński z 6 punktami. Dla mnie no bardzo udane zawody. Oczywiście chciałoby się więcej, mam niedosyt, no bo w pierwszej turze 2. miejsce przegrałem 1 karasiem, a miałem go tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Nie zdążyłem wyholować przed sygnałem kończącym zawody tej ryby, więc musiałem rybę wypuścić. No ale taki jest ten sport, no gramy tutaj tak na tych najwyższym poziomie na żyletki, można powiedzieć, i ja akurat tutaj przegrałem tym 1 karasiem, ale też zdaję sobie sprawę, że wielokrotnie o niewiele się wygrywało. No i co, no bardzo serdecznie gratuluję Marcinowi zwycięstwa. Idzie jak burza, ciężko z nim jest wygrać, więc Marcinie, gratulacje, tak trzymaj, a my będziemy Ciebie gonić. Mam nadzieję, że kiedyś to się uda, więc to jest fajne, że jest ktoś, kto cały czas pobudza resztę. Na pewno mnie przynajmniej to bardzo motywuje, żeby łowić jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej, jeszcze precyzyjniej i jeszcze lepiej czytać tą wodę. Gratulacje dla Zbyszka Kępińskiego, też świetny występ. No i dla reszty zawodników, bo warunki były bardzo trudne, jak widzieliście na filmie. Wiatr, deszcz,
Szczególnie wędkarze z sektora A, tam myślę mieli bardzo ciężko. Ja ani razu w tym sektorze nie łowiłem ani na treningu, ani na zawodach, więc mogę sobie tylko wyobrażać, jak tam było ciężko. Poza tym tego już Wam nie pokazałem, nie nagrałem, ale dojazd na łowisko, droga, która tam była, tragedia, spadł deszcz, to gliniasta droga zrobiła się śliska, tam wcześniej były przez maszyny rolnicze, przypuszczam, zrobione kolejny, więc było ciężko, uwierzcie mi, było bardzo ciężko, no ale jakoś wszyscy się pozbierali i wyjechali stamtąd. Bardzo serdecznie dziękuję moim sponsorom, firmie Gomar, za świetne robaki, dendrobeny, kastery, białe robaki. To super działało, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście firmie Preston łowiłem wędkami Super AX, kołowrotki Extremity SD 520, plecionka Absolute Feeder Braid, strzałówka. Do tego koszyczki też Prestona. No i tyle, dziękuję też firmie Sonubites, oczywiście Okręgowi Mazowieckiemu, którego barwy reprezentowałem na tych zawodach. No i Wam też bardzo serdecznie dziękuję za miłe słowa pod moimi postami na Facebooku. Super, że trzymaliście kciuki. I do zobaczenia w następnym filmie. Ale ze mnie gapał jednej rzeczy, zapomniałem, i to można powiedzieć jednej z najważniejszych. Moim towarzyszem na tych zawodach, jak zresztą na wszystkich zawodach Grand Prix Polski, na wszystkich zawodach, nie tylko Grand Prix Polski, był Krzysiek Turek. Krzysiek był z tatą, Zbyszkiem, więc panowie, bardzo serdecznie też Wam dziękuję za dobrą współpracę, za burzę mózgów, za miło spędzone wieczory, za jakieś tam podpowiedzi. Było bardzo miło.